Czasem patrzysz na ogłoszenia, widzisz auta w budżecie do 50 000 złotych i myślisz sobie, a tam, to zwykłe auta do jazdy od punktu A do punktu B. A potem trafiasz na coś, co kompletnie zmienia twój punkt widzenia. Sam niejednokrotnie miałem takie sytuacje. Wsiadasz, odpalasz i nagle okazuje się, że to auto pasuje do ciebie jak garnitur szyty na miarę. Wygląda dobrze, siedzi się w nim wygodnie i czujesz, że to jest to. W dzisiejszym filmie zobaczycie moje subiektywne 3 najlepsze samochody do 50 000, które zrobiły na mnie wyjątkowo dobre wrażenie. Każdym z nich miałem okazję pojeździć i przetestować i uważam, że do 50 000 ciężko o lepszy wybór. Jeśli chcecie więcej podobnych filmów, to zapraszam tutaj. Gotowi? Łapka w górę i subik kliknięty? No to zaczynamy. Pierwszy samochód, który zrobił na mnie chyba największe wrażenie, bo serio, totalnie niczego nie oczekiwałem od tego auta, tym bardziej, że jak już pewnie wiecie, nie przepadam zbytnio za SUV-ami. No ale Mazda CX-5 okazała się naprawdę bardzo ciekawym samochodem. Pamiętam, jak kumpel chciał ją kupić krótko po premierze. Udało mi się wtedy załatwić ją na weekend, aby móc mu jakkolwiek doradzić i szczerze mówiąc, spodziewałem się typowego, nudnego, ociężałego SUV-a. Wiecie, takiego auta, które ma wozić rodzinę i bezpiecznie dowieźć z dziećmi do przedszkola, ale nie daje żadnych emocji. A tu niespodzianka. CX-5 prowadzi się jak większa Mazda 3. Lekka w zakrętach z precyzyjnym układem kierowniczym, bardzo dobrze wyważona. Do tego benzynowe silniki SkyActiv. Proste, wolno ssące, kręcące się wysoko, a jednocześnie całkiem oszczędne. Jasne, będąc przyzwyczajonym do benzyn z turbo, wrażenia będą zupełnie, ale to zupełnie inne, gdyż przyspieszenie 0-100 nie konkuruje z BMW M3, ale sama charakterystyka silnika i jego oszczędność to po prostu bajka. To auto, które pokazało mi, że SUV nie musi być tylko praktyczny, może też dawać nieco frajdy z jazdy. Wnętrze? Zaskakująco dobrze wykonane. Nie było tu miliona ekranów, tylko klasyczna, czytelna deska rozdzielcza i ergonomia, która sprawiała, że od razu czułeś się jak u siebie. Klasyczne zegary, ale przynajmniej moim zdaniem, w sportowym charakterze. Design bardzo nowoczesny, a wcześniej Japońcy kojarzyły mi się raczej z technologiami bardzo sprawdzonymi, niezawodnymi, ale w porównaniu do Niemców nieco przestarzałymi. Ale właśnie ta prostota i design sprawiły, że CX-5 nie była kolejnym nudnym SUV-em, tylko autem, które miało charakter. I pamiętam ten moment, kiedy mocniej wcisnąłem gaz i przyznam, że byłem w szoku, bo szczególnie zważając na fakt, że to wolnossak, jak płynnie i żwawo to auto przyspieszało. Nie było efektu pływającej kanapy, tylko stabilność i kontrola. To był moment, kiedy pomyślałem, kurczę, to jest naprawdę fajne auto. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że Mazda naprawdę dopracowała ten model, a dziś, kilka lat później, można kupić pierwszą generację CX-5 w naszym budżecie do 50 000 zł. To jest sztos, serio. Wciąż wygląda nowocześnie, prowadzi się świetnie, a przy tym jest praktyczna i niezawodna. To jest przykład auta, po którym nie spodziewałem się niczego, a dzięki niemu bardzo polubiłem ogólnie całą markę Mazda i uważam, że jest drugą po Toyocie najlepszą japońską marką. I właśnie dlatego też CX-5 trafiła do tego filmu, bo to samochód, który udowodnił mi, że SUV może być czymś więcej niż tylko praktycznym pudełkiem na kołach. To był moment, kiedy Mazda pokazała, że potrafi zrobić auto, które łączy emocje z rozsądkiem. I w budżecie do 50 000 to jest jeden z najlepszych SUV-ów, jakie można kupić. Drugim autem, które mnie totalnie zaskoczyło, jest Honda Civic 9 generacji. I tutaj również miałem ten samochód na weekend krótko po premierze i szczerze mówiąc, spodziewałem się kolejnego
poprawnego, zwykłego hatchbacka. Niby spoko, bo wygląda futurystycznie, ale nie oczekiwałem żadnych cudów. No i znowu zaskoczenie. Już po kilku pierwszych kilometrach zrozumiałem, że byłem w błędzie. Civic 9. generacji miał niesamowicie dopracowany układ kierowniczy. Precyzyjny, lekki, ale jednocześnie dający poczucie pełnej kontroli. W zakrętach zachowywał się pewnie, zawieszenie było tak zestrojone, że dostarczało emocji, a jednocześnie nie było męczące przy dłuższej jeździe, zarówno po mieście, jak i autostradzie. To było auto, które naprawdę chciało się prowadzić. Silnik 1.8 benzyna, czyli prosty, wolno ssący, bez zbędnych ceregieli. Okej, nie był demonem prędkości, ale miał w sobie to coś. Kręcił się wysoko, reagował na gaz natychmiastowo i dawał poczucie pełnej kontroli. Do tego świetnie współpracował z manualną skrzynią. Można powiedzieć, że to taka klasyczna Honda, która zachęca, żeby jeździć bardziej żwawo. Wnętrze? Kosmos. Futurystyczna deska rozdzielcza, podzielone zegary, cyfrowe wskazania. Coś, czego nie miała większość konkurencji w tamtym czasie. Wsiadałeś i czułeś, że to jest auto inne niż wszystkie i chyba właśnie to mnie kupiło. Honda odważyła się zrobić coś nietypowego, a efekt był naprawdę świetny. Pamiętam, że po pierwszej jeździe pomyślałem: oj Patryk, myliłeś się, to nie jest zwykły hatchback. To jest naprawdę zajebisty samochód. A dzisiaj, skoro Civic znalazł się w tym filmie, to oznacza, że można go kupić w budżecie do 50 000 złotych. A jak się postaracie, to nawet do 40. Tylko że ja akurat uważam, że lepiej kilka tysięcy dopłacić, ale mieć pewniaka, niż patrzeć tylko i wyłącznie na to, żeby zapłacić jak najmniej, a później oddać mechanikowi drugie tyle. Civic w tej cenie to serio mega dobry wybór. Wygląda świeżo, prowadzi się świetnie, a przy tym jest trwały i tani w utrzymaniu. Dla mnie to przykład samochodu, który łączy futurystyczny wygląd, prostą mechanikę i niezawodność, a dodatkowo daje Ci przyjemność z prowadzenia i święty spokój. I to właśnie dlatego postanowiłem o nim opowiedzieć w tym filmie. Trzecim autem jest Audi A4 B8. Pierwsza myśl? Audi, które nie jest RS, czyli nuda i przewidywalność. Spodziewałem się po nim typowego auta klasy premium, które wygląda dobrze, ale w praktyce jest zimne, przewidywalne i pozbawione emocji. Ale skoro o nim wspominam, to znaczy, że było zgoła inaczej. A4B8 miało świetne zawieszenie. Było bardzo komfortowe, ale jednocześnie dające poczucie pewności w zakrętach. To nie był samochód, który tylko woził cię w ciszy. To był sedan, który naprawdę chciał, żebyś go prowadził. Układ kierowniczy precyzyjny, a całość dawała ci poczucie, jakbyś jechał czymś sportowym. Silniki? Miałem przyjemność jeździć zarówno dieslem, jak i 2-litrówką TFSI. I ten drugi zrobił na mnie serio mega dobre wrażenie. Silnik bardzo dynamiczny, elastyczny, a jednocześnie nie palił jak smog. W tamtym czasie nie spodziewałem się, że 4-cylindrowa jednostka może dawać tyle frajdy. Diesel 2.0 TDI też był bardzo w porządku. Oszczędny, mocny i świetny na trasę. To były auta, które pokazywały, że Audi potrafi połączyć prestiż, praktyczność i dodać do tego trochę pazura. Wnętrze? Klasyczne Audi. Nie ma się co nad tym rozwodzić. Świetna jakość materiałów, ergonomia, która sprawiała, że wszystko było tam, gdzie powinno. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to poczucie solidności. Wsiadasz i czujesz, że to auto jest zrobione tak, żeby przetrwać lata. Nie było tanich plastików, nie było kompromisów, to było premium w najlepszym wydaniu. Wszystko dobrze spasowane, nic nie trzeszczało, kabina świetnie wyciszona. Naprawdę nie było do czego się doczepić. Pamiętam, jak wjechałem nim na autostradę i w zasadzie od razu odniosłem wrażenie, że Audi było projektowane na dłuższe trasy. Cisza w kabinie, stabilność przy prędkościach autostradowych, nawet tych niemieckich. Do tego komfort foteli. To wszystko to było coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie poprawnie, a okazało się, że jest naprawdę super. Dziś
Audi A4B8 bez problemu można kupić poniżej 50 tysięcy. I jeśli ktoś ceni sobie komfort i jakość wykonania, to serio, nie ma się co zastanawiać. Audi nadal wygląda poważnie, nadal robi wrażenie, a przy tym daje frajdę z jazdy i poczucie, że masz coś premium. Jest Audi, nie ma wstydu. Na koniec dorzucam wam jeszcze bonusik. Skoda Octavia trzeciej generacji. Samochód, który w mojej głowie widniał jako nudna podróba Volkswagena, której zadaniem jest po prostu cię dowieźć do celu. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj już wiem, dlaczego tak wiele osób się na nią decyduje i jak wiele firm kupuje ją dla swoich przedstawicieli. Po pierwsze, przez praktyczność. Octavia ma przeogromny bagażnik, przestronne wnętrze, świetną ergonomię. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to prowadzenie. Octavia 3 była dość twarda, ale dzięki temu była bardzo stabilna w zakrętach, trzymała się drogi dosyć dobrze, a przy tym była wygodna i komfortowa. Nawet po kilku godzinach ciągłej jazdy nic nie bolało, a z moimi plecami bardzo ciężko taki efekt po dłuższej jeździe. Jeżdżąc Octavią nie czułem, że jadę tanim autem, czułem, że to samochód, który został naprawdę dobrze zaprojektowany. Silniki? Benzynowe 1.4 TSI jest idealne do miasta, ale radzi sobie również na trasach. A 2.0 TDI oferuje świetną elastyczność i oszczędność, ale diesla wybrałbym tylko w przypadku przebiegów rocznych powyżej 35-40 tysięcy kilometrów. Obie te jednostki zaskakują. 1.4 jest całkiem dynamiczny. Miałem osobiście ten silnik w Golfie 7, którym jeździłem prawie 7 lat. Zrobiłem ponad 180 tysięcy i oprócz klocków, filtrów, oleju, no i wymiany rozrządu przy 120 tysiącach, auto nie poznało mechanika. Mając natomiast ten silnik, warto zrobić program, gdyż 122 czy 125 koni, no to dosyć mało. W Golfie miałem zrobioną mapę już przy 9000 km i moc podniesioną do prawie 170 koni. Diesel 2.0? Super oszczędny, dynamiczny, nic tylko wlać ropę i ruszać na koniec świata. I właśnie to mnie kupiło. Zero oczekiwań, a w praktyce bomba. W budżecie do 50 tysięcy złotych Octavia 3 to jeden z najrozsądniejszych wyborów. Dostajecie auto, które jest praktyczne, wygląda dobrze, prowadzi się świetnie, a serwis nie kosztuje fortuny. Moim zdaniem to jeden z najlepszych możliwych wyborów na daily na rynku. Także podsumowując, moje top 3 do 50 tysięcy to Mazda CX-5, Honda Civic 9 generacji i Audi A4B8. No plus dodatkowa bonusowa Skoda Octavia 3 generacji. Każde z tych aut miałem okazję poznać i przetestować i odbierając każde z nich z salonów, kompletnie po żadnym z nich nie spodziewałem się, że zrobią na mnie aż takie wrażenie. Myślałem, zwykłe SUVy, hatchbacki, sedany, nic specjalnego, a w praktyce okazało się totalnie na odwrót. Dawały frajdę, wyglądały dobrze i miały charakter. Dziś można je bez problemu kupić w budżecie do 50 tysięcy złotych i to jest właśnie piękne, bo nie trzeba wydawać fortuny, żeby mieć auto, które naprawdę cieszy. To są samochody, które pokazują, że czasem warto dać szansę modelowi, po którym nie spodziewasz się niczego. Bo to bardzo miłe, jak coś pozytywnie cię zaskakuje, prawda? Ale jeszcze mam pytanko do was. Jakie auto was totalnie zaskoczyło? Co kupiliście albo czym jeździliście, myśląc, że będzie zwykłe, a okazało się hitem? Dajcie znać w komentarzach. Przypominam o subskrypcji, łapce w górę i koniecznie sprawdźcie inne filmy na kanale. Jeśli chcecie realnie wesprzeć rozwój kanału, to zachęcam do postawienia mi kawki. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Nowe filmy zawsze we wtorki, czwartki oraz w niedzielę o godzinie 19. Do następnego. Hej!